Witam serdecznie dzisiaj po południu. Panika kupna polskich aktywów. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i mam przyjemność pierwszy raz zaprosić na spotkanie, na debatę w kawiarni Agere Contra 20 października o godzinie 20 z panem Markiem Rogalskim. Wszystkich zapraszam, żeby zobaczyć się także osobiście w tej kawiarni już nieco za ponad tydzień. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Panika kupna polskich aktywów. Drodzy Państwo, to co się dzieje w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach na polskich aktywach zapiera dech w piersiach. Obserwujemy bardzo gwałtowne umocnienie krajowej waluty. Mamy równolegle silne umocnienie, czyli wzrosty cen akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, co widać na tym wykresie, gdzie bardzo ładnie obroniliśmy potężne wsparcia w rejonie 1870-1930 i gdzie mamy także wielkie branie polskich obligacji. Rentowności ewidentnie zakręcają i dla inwestorów długoterminowych, inwestorów zagranicznych ewidentnie mamy także odbicie od średniej 200-sesyjnej na obligacjach oraz na indeksie WIG20, a to naprawdę zachęca do tego, żeby w dłuższym terminie obserwować dalszą aprecjację i parcie na to, żeby polskie aktywa zyskiwały na wartości. Tam w prawym górnym rogu odsyłam do specjalnego materiału, w którym powiedziałem, że już nigdy w czwartym kwartale 2023 roku nie użyję pewnych wykresów. Zachęcam do tego, żeby się z tym materiałem zaznajomić. Dlaczego prawdopodobieństwo tego, że będzie kontynuacja tej presji w kolejnych dniach, tygodniach i do końca tego roku jest duża naprawdę i dlaczego ja osobiście zakładam, że jest ponad 75% prawdopodobieństwa, że będzie kontynuacja tej bardzo dobrej pasy na rynku krajowych aktywów. W średnim terminie widzimy, że polski złoty już wyraźnie neguje cały impuls osłabienia z września, to jest bardzo istotne, ale naprawdę, tak naprawdę zobaczmy, co jest głównym czynnikiem, który teraz napędza popyt na ryzyko. I tym głównym driverem, który od bardzo wielu lat, praktycznie od zawsze generuje tendencję na rzecz umocnienia albo osłabienia krajowej waluty, jest zachowanie amerykańskiego dolara względem euro, czyli to, co się dzieje na euro-dolarze jest głównym driverem. Odpowiada za mniej więcej 80% siły albo słabości krajowych aktywów, w tym rynku złotego. Na tym wykresie bardzo ładnie widać, jak ładnie funkcjonuje ta zależność między euro-dolarem a euro-złotym. Na następnym wykresie widzimy, że nie tylko złoty reaguje na to, co się dzieje na euro-dolarze, ale także wszystkie inne waluty rynków emerging markets i bardzo ładnie widać, że teraz, kiedy w ostatnich dniach znowu euro-dolar próbuje rosnąć, mamy także presję na to, żeby kupować rynki emerging markets, rynki walutowe, więc ta zależność cały czas funkcjonuje. Na następnym wykresie widzimy, jaka jest zależność właśnie między euro-dolarem, rynkiem dolar-złotego i polskimi obligacjami. I tutaj też ta zależność jest praktycznie 1:1. W sytuacji, kiedy amerykański dolar się umacnia, występuje naturalna presja, żeby pozbywać się wszystkiego, co polskie. Ale kiedy globalnie amerykański dolar jest sprzedawany, czyli euro-dolar rośnie, to występuje naturalna presja do tego, żeby kupować wszystko, co polskie. I właśnie teraz inwestorzy zakładają, że taka tendencja będzie utrzymywana, że będzie kontynuowana. Stąd też bardzo wyraźna presja na to, żeby kupować wszystko, co teraz jest polskiego. Dlatego mamy panikę kupna polskich aktywów. Kupowany jest złoty, polska giełda, polskie obligacje. A w długim terminie widzimy tutaj jak na dłoni zależność, korelację między euro-dolarem a WIG-20. I ten wykres jest determinujący i główny, rozstrzygający losy warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Jeżeli widzimy tutaj zależność, że w sytuacji, kiedy euro-dolar mamy długoterminową tendencję spadkową, to warszawska giełda papierów wartościowych nie jest w stanie wygenerować mocniejszej hosty, jakiegoś mocniejszego odbicia. Natomiast jeżeli będziemy świadkami odwrócenia na co najmniej średnioterminowy trend wzrostowy na euro-dolarze, to warszawska giełda papierów wartościowych zyska bardzo ważnego sprzymierzeńca i będzie rosła jak na drożdżach i bez względu na to, kto w Polsce będzie rządził,
jaka będzie polityka monetarna, fiskalna. Nie ma to dla inwestorów zagranicznych większego znaczenia. Ważne jest tylko to, czy wajcha jest globalna nastawiona na kupowanie, czy też na sprzedawanie amerykańskiego dolara i jaka jest presja na risk on, czy na risk off. I także amerykański dolar to bardzo ładnie pokazuje. I ten wykres naprawdę warto sobie zapamiętać. Używać w każdej dyskusji. Kiedy ktoś nam mówi, że giełda papierów wartościowych kiedyś była wyżej, a teraz jest niżej, ten wykres jednoznacznie nam pokazuje, jaka jest główna zależność wyceny polskich aktywów na to, co się dzieje na amerykańskim dolarze, czyli na euro-dolarze. I tą zależność warto sobie zapamiętać, ponieważ ona będzie determinowała także panikę kupna polskich aktywów w kolejnych latach, w kolejnych miesiącach, kwartałach, albo też panikę sprzedaży polskich aktywów, jeżeli zobaczymy, że główna para świata, czyli euro-dolar bardzo wyraźnie spada. Naprawdę tą zależność warto sobie zapamiętać i przypomnę, ja osobiście uważam, że 80% siły albo słabości polskich aktywów wynika właśnie z tendencji na euro-dolarze, a nie z czynników lokalnych, kto w Polsce rządzi, jakie są wypowiedzi danego albo drugiego polityka. To nie ma większego znaczenia dla inwestorów zagranicznych, którzy patrzą na to, czy kupować ryzyko, czy też nie i posiłkują się przede wszystkim euro-dolarem. Jeżeli jesteśmy przy polskich aktywach, warto także zwrócić uwagę, jak po tych wszystkich informacjach z ostatnich dni kształtują się wyceny polskiej przyszłej stopy procentowej. Bierzemy oczywiście WIBOR 3-miesięczny, bierzemy kontrakty na przyszłą stopę procentową, które są handlowane na rynku i ewidentnie w rynku jest jeszcze jedna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych do końca tego roku. Natomiast kiedy zobaczymy na perspektywę do końca 2024 roku, to jest perspektywa jeszcze na około 150-125 punktów bazowych obniżek stóp procentowych, czyli mniej więcej za rok pod koniec 2024 roku stopa procentowa w Polsce będzie w okolicach 4,5-4,25% i na to należy się nastawiać. Widać, że nie ma praktycznie większych zmian. Zmiany są dość kosmetyczne, ale cały czas zakładają kolejną obniżkę stóp procentowych w Polsce w tym roku oraz kolejne w 2024. I co jest ciekawe, dzisiaj Bloomberg w swoim topie pokazał bardzo ciekawy raport poświęcony naszemu krajowi. I jest on bardzo, bardzo optymistyczny. Pokazuje, jaka jest skala wzrostu gospodarczego w ostatnich dniach. Widać, w tym materiale były ujęte dwa wykresy. Pierwszy pokazywał wyniki polskiej gospodarki, a drugi, jaka jest skala ubóstwa w Polsce na tle całej Europy. I tutaj ewidentnie w Polsce skala ubóstwa jest jak najmniejsza, więc taka laurka jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, że pokazała się właśnie na Bloombergu i to właśnie teraz. Drodzy Państwo, i teraz, kiedy już zakończyliśmy część poświęconą polskim aktywom, zachęcam do specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy złoto i ropa będą kontynuować tendencje wzrostowe, czy po prostu będą rosnąć na tych niepokojach, które są teraz na rynkach finansowych. I drugi ciekawy raport, jak myślą profesjonalni traderzy w takiej sytuacji bardzo silnych ruchów, dużej zmienności. Te wszystkie materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, więc zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznawać. I teraz przejdźmy do światowych aktywów, ponieważ tam także widać bardzo ciekawe rzeczy. Odbicie od ważnych wsparć na indeksie Standard & Poor's jest kontynuowane, tendencje wzrostowe trwają. Mamy kanał wzrostowy, który ładnie, dzielnie funkcjonuje, się broni. Najbliższe opory to są okolice teraz 4400 punktów, ale pamiętamy, że dzisiaj i jutro będziemy dyskontować dane o inflacji, zwłaszcza ta jutrzejsza publikacja jest szczególnie ciekawa i to ona sprawi, że będziemy wiedzieć więcej, jak oceniać prawdopodobieństwo dalszych kroków w polityce monetarnej. Na następnym wykresie widzimy, że giełdy w Stanach Zjednoczonych cały czas pchają przede wszystkim parę spółek tych dużych, o największej kapitalizacji. No i gdyby, ponieważ rozpoczyna się sezon wyników spółek i gdyby tak odciąć wyniki tych spółek technologicznych, to te wyniki spółek byłyby dość słabe. Warto to po prostu zobaczyć i widać jak na dłoni wpływ wyników tych dużych spółek na to, co się teraz dzieje, więc liderzy hossy są bardzo dobrze zarysowani. Jeżeli startują wyniki spółek, to warto się zastanowić, jak inwestorzy spodziewają się, czego mogą się spodziewać. No i
jak zwykle w takiej sytuacji inwestorzy oczekują, że te wyniki będą gorsze, są pesymistycznie nastawieni, więc zdecydowanie będzie łatwiej o pozytywne zaskoczenia i ten wykres bardzo ładnie tutaj to pokazuje i bez względu na to, czy rozpatrujemy spółki ze Stanów Zjednoczonych, czy też z Europy. Jeżeli rozpatrujemy realną stopę procentową dla Stanów Zjednoczonych, to jest ona także bardzo ładnie skorelowana z przyszłymi zyskami spółek, z taką waluacją i wartościowaniem spółek giełdowych i wykres bardzo ładnie to pokazuje, jaki jest duży wpływ tego, co się dzieje na stopach rynkowych, na to, jakie będą wyceny spółek w Stanach Zjednoczonych. Wniosek jest taki, im bardziej będą spadać rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich, tym większa powinna być wycena amerykańskich spółek, więc to byłoby wielkie paliwo do hossy na giełdzie na Wall Street w Stanach Zjednoczonych. Indeks DAX kopiuje to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj nic nowego się nie dzieje, a amerykańskie obligacje spadają coraz silniej na rentowności i to jest bardzo dobra wiadomość. Jako że mamy dzisiaj publikację danych o inflacji producenckiej, jutro inflacji konsumenckiej, więc na tym się koncentruje rynek. Widzimy na tym wykresie, że rynek nastawia się na to, że te stopy procentowe będą na tych poziomach niezmienionych. Za chwilę wrócimy do tych oczekiwań. Jeżeli rozpatrujemy oczekiwania inflacyjne, widzimy dla Stanów Zjednoczonych, jak one się kreują, plus w ostatnim czasie, jakie są oczekiwania inflacyjne w strefie euro. Widzimy, że głównym czynnikiem, który wpływa na inflację, to są teraz węglowodory, więc rynek cały czas śledzi bardzo intensywnie zachowanie ceny gazu, która w ostatnim czasie w Europie mocno wzrosła, i zachowanie ropy naftowej, więc dla Stanów Zjednoczonych najlepiej byłoby, gdyby ropa naftowa wyraźnie zaczęła spadać, to także dałoby impuls do tego, żeby panika kupna nie tylko polskich aktywów, ale także światowych aktywów była kontynuowana, a rynek przyszłej stopy procentowej przed tymi danymi makroekonomicznymi o inflacji daje tylko 28% prawdopodobieństwa, że będzie jakakolwiek dalsza, następna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Zmienność na rynkach finansowych i na akcjach i na obligacjach nie jest na razie aż tak duża jak w sytuacjach takich bardzo dużych zawirowań. Widać to na wykresie i to pomimo tego, że w ujęciu intradayowym na niektórych obligacjach zmienność jest taka jak czasami na Forexie, to jest tylko taka ciekawa obserwacja i jednoznacznie widzimy, jaki jest wpływ na euro-dolarze zachowania amerykańskich obligacji. Czyli jeżeli będziemy świadkami spadku rentowności amerykańskich obligacji, to spodziewajmy się także wzrostów euro-dolara. I zataczam pętlę, jeżeli będą także spadki rentowności amerykańskich obligacji, euro-dolar pójdzie w górę, to w takiej sytuacji byłaby to także wielka zachęta do tego, żeby kupować dalej polskie aktywa, żeby panika kupna polskich aktywów była kontynuowana, więc jeżeli jesteśmy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych na polskich aktywach, to także obserwujmy bacznie, co się dzieje na amerykańskich obligacjach 10-letnich. Jak widzimy, Bessa na amerykańskich obligacjach ma już 44% głębokości, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mocny spadek. Sam euro-dolar próbuje trwale wyjść nad poziom 1,06 i prawdopodobnie się nie uda to aż do jutrzejszych danych o inflacji. Znaczenie danych jest ogromne, więc jutro jest szansa na to, żeby doszło do takiego wybicia. Chociaż jak zobaczymy na rynku zmienności na instrumentach pochodnych, to z każdą publikacją danych o inflacji oczekiwania na zmienność na euro-dolarze spadają, więc nie oczekujmy jutro jakichś fajerwerków i potencjalnych gigantycznych ruchów. Zmienność może się pojawić, ale o jakichś ruchach 100 pipsowych albo większych raczej bym nie liczył, że taka zmienność wystąpi. Ciekawiej jest na walutach z antypodów, gdzie Bloomberg zauważa, że testujemy teraz ważną linię trendu wzrostowego. Jest potencjał ku temu, żeby nowozelandzka waluta zachowywała się lepiej niż australijska, ale do tego potrzeba przełamania tych ważnych wsparć. I rynek surowcowy, rentowności amerykańskich obligacji plus, jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara, to także patrzmy na rynek złota i w tym wypadku to zachowanie sprzyja temu, żeby była dynamiczna tendencja wzrostowa ceny złota. Miedź cały czas nie jest w stanie sobie poradzić z oporem $8100. Znaczenie tego poziomu silnie rośnie, a ropa naftowa, tak jak już powiedziałem, konsoliduje się, czeka na efekty tego, co się wydarzy na Bliskim Wschodzie. Na razie wygląda tylko to na taki ruch powrotny do najbliższych oporów z dużą szansą na to, że nawrót tendencji spadkowej będzie kontynuowany. A na Bitcoinie tutaj także walczymy z ważnymi wsparciami w ujęciu krótkoterminowym i żadnych nowych sygnałów nie ma,
ale jest bardzo blisko, żeby takie nowe, krótkoterminowe sygnały były, żeby się pojawiły. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Czy złoto i ropa będą kontynuować wzrosty na fali tych niepokojów, które teraz się dzieją w geopolityce na Bliskim Wschodzie, oraz o tym, jak myślą profesjonalni traderzy w sytuacji tej ogromnej zmienności, dużych ruchów i gwałtownych zmian cen. Naprawdę te materiały warto znać. Przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu. Pozdrawiam. Cześć!